Takie pierwsze obserwacje, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, frekwencja bardzo wysoka jest na naszych warsztatach webconowych. Ludzie mogą przyjść i dowiedzieć się czegoś przydatnego potem w pracy, więc jest to taka konkretna, wymierna wartość, a warsztaty są po to, żeby nauczyć się automatyzować na platformie webconowej procesy. Są różne osoby, czyli łączymy też różne spojrzenia. Mamy ludzi z IT, mamy ludzi z biznesu, mamy ludzi z działu, które wdrażają rozwiązania, mamy właścicieli procesów, czyli powiedzmy takich ludzi z poziomu CFO, menedżerów, ale mamy też takich, którzy dla nich pracują. To też jest fajne zderzenie i wymiana komunikacji, co zawsze o to dbamy, prawda, na naszych roundtable. Dokładnie. Żeby dobić tą przestrzeń tego biznes styku. z tym IT, tak, żeby się przeciąć, jest. bo obie części tak naprawdę firmy muszą wytworzyć pewną konkretną rzecz, prawda, na koniec dnia. A one często mają różne ciekawe tarcia, więc dobre podejście, bo my sobie teraz rozmawiamy, a tam w tle Tam się dzieje, tam jest warsztat, tam są pytania, a tam ludzie myślą o tym, jak zautomatyzować proces, który dostali do roboty na żywo, na prawdziwych narzędziach webconowych, więc to tam nie ma, panie. To prawda. Rozmawialiśmy też tak właśnie z uczestnikami, jak przenieść tą dyskusję. Tutaj mam, powiedzmy, że na neutralnym gruncie, więc jest łatwo się wypowiadać, jak to przenieść do własnego środowiska, do własnej organizacji, jak już o tym webconie, czy jakimkolwiek w ogóle podejściu do automatyzacji, optymalizacji, czy transformacji cyfrowej, jak przenieść ten taki fajny, powiedziałbym, pozytywny przekaz, nie wiem... Konstruktywny taki, żeby coś taką zrobić rozmowę razem. właśnie nastawioną na ten wspólny kierunek, bo tutaj na warsztatach mamy wspólny kierunek, tak? Patrzymy, jak skorzystać z narzędzia, jak się go nauczyć, jak je wykorzystać i jak to potem przenieść do własnej organizacji, tak? Ja myślę, że też kluczem jest to, co pokazywał Webcon, bo mamy też przedstawicieli firmy, którzy pokazywali, jak się to narzędzie rozwija i tam jest takim kluczowym elementem jest też narzędzie do szybkiego prototypowania. Nie? Czyli sytuacja taka, że faktycznie w firmach sporo czasu ludziom zajmuje przełożenie tego, co mają w głowie, jak proces z wielu głów, bo to wiadomo, że proces jest mocno rozproszony, do tego, żeby na końcu namalować go, jest dużo dyskusji. Więc jak już jest takie narzędzie, że szybko blokowo zacząć działać i mało tego, po tym blokowym podziałaniu już masz gotowy proces fizycznie, jakby działający. On jeszcze nie jest idealny, tak? To nie jest jeszcze skończone dzieło, ale już można się przyjrzeć i przejechać się tym samochodem i zobaczyć, co Cię uwiera, z której strony coś jeszcze dorobić. I to jest chyba klucz do sukcesu. Tutaj właśnie wyciągnąłeś tą jedną z ważniejszych zalet Designer Deska. To znaczy po skończeniu prototypowania naturalnie, bez żadnych jakichś dodatkowych rzeczy możemy zaimportować do Designer Studio. Czyli tego no-code'a, którym jest Designer Desk, który nie wymaga wiedzy programistycznej, przenosimy się w low-code'a, gdzie tam z troszkę już większą może wiedzą programistyczną, doświadczeniem IT, jesteśmy w stanie przenieść ten proces na działającą aplikację. Będziemy to robić na koniec dnia. Mam nadzieję, że nam starczy czasu na wszystkie pomysły, ale przynajmniej jedną taką rzecz zrobimy i pokażemy, jak z tej naszej dyskusji tutaj, własnej pracy, możemy zrobić gotową, działającą aplikację. Oczywiście ona nie będzie idealna i odpowie na wszystkie pytania i wszystkie scenariusze. To by było podejrzane, to by było żeby po jednym dniu mieć już system, który działa w każdej firmie, prawda? To potem jakbyś robił oferty, nikt by Ci nie uwierzył, że trzeba więcej Mendeów na to. Dokładnie, albo że czemu tak tanio, bo czemu tak drogo, nie? Tak. Skoro to wszystko robi, nie? Natomiast tak, jest to też taki element, model, tak, można powiedzieć, który w dyskusji pozwala wszystkim sobie się wypowiedzieć i wszyscy patrzą na całość, od początku do końca. Czyli mamy ten taki helikopter view, który możemy rozwiązać i z zarządem, i z tym deweloperem, który, prawda, nie rąbie drzewa, tylko buduje statek, tak? I on to widzi, tak? I wszyscy to widzą i widzą cel biznesowy. Kierunek. Tak. Razem. A ja Super. mam pytanie takim się nasuwa. Pierwsza rzecz, czy webcon ludziom, którzy przyjdą pierwszy raz, poznają webcon w ogóle na oczy, czy ten webcon w jakiś sposób zaspokaja ich żądzę AI-a? Czy on poszedł jakby, czy tam są takie elementy, które można nazwać rozwiązaniami wykorzystującymi AI? To ja jeszcze powiem, odpowiem na pytanie, którego nie zadałeś, ale to jest pytanie bardzo dobre. Bo to jest pytanie takie, jak przyjdzie osoba, ostatnio dzwoniła do mnie znajoma i mówi, kurczę, ja nie umiem programować, czy to jest dobre miejsce do tego, żeby przyjść i poznać webcona.
I to jest świetna odpowiedź, jest, że tak, nie? Przychodzisz i za pomocą Design Deska już możesz sobie zamodelować proces. Za chwilę ktoś tam go wdroży, który ma minimalne umiejętności programistyczne, ale bardziej administracyjne. A jeśli będzie potrzeba jakichś wysublimowanych połączeń, których jeszcze nie ma w bibliotece Webcona, no to można sobie je zrobić faktycznie programistycznie. Czyli to jest takie narzędzie plug and play już. Jak trzeba kustomizacji, to jest możliwość, a jak trzeba rozbudowy, to można pobudować. I Marcin zadał nam pytanie o AI, i to jest właśnie ta część kustomizacyjna, czyli jeśli potrzebujesz podłączyć się i wykorzystać na przykład LLM-a czy inne modele machine learningowe, to jest taka możliwość, czyli możemy wyskoczyć, załatwić sprawę, wrócić z pewnymi rozwiązaniami i potraktować Webcon jako taką szynę. Nawet na takiej prostej formie, tak? Czyli wysyłamy pytanie do LLM-a, LLM nam zwraca odpowiedź. Tak. LLM może nam pomagać, no chociażby Copilot, testowaliśmy to, czy jesteśmy w trakcie testów u nas. Jest rozwiązaniem Microsoftowym. Webcon natywnie działa w środowisku Microsoftowym. Czy osadzenie w Teamsach, czy w SharePoincie, to jest jakby jego naturalny habitat. Tak? W związku z tym zapytanie do Copilota i odbieranie odpowiedzi jest rzeczą naturalną dla Webcona. Pytanie jest tylko po co, tak? To też ostatnio w swoim filmie pytałeś, tak? Po co my to robimy? Jeżeli wiemy, po co to robimy, to jesteśmy w stanie zbudować taką architekturę, która nam to po co, prawda, zrealizuje. I to nie musi być Copilot, to mogą być też inne rozwiązania, bo AI jest teraz, powiedzmy, modny, ma oczywiście dużą przyszłość przed sobą. Pewnie, to już tak trochę zakulisowo, można się domyślać, że w tym Webconie ten AI też się pojawi. W jakim miejscu i w jakiej sferze, to jest już, że tak powiem, kwestia. Dowiemy się na Webcon Dayu, być może w tym roku. Natomiast to jest, trzeba pamiętać, że to jest narzędzie. Tak jak każde narzędzie, albo jest dobrze wykorzystane, czyli wiemy, jak z tego korzystać i wiemy, po co tego korzystamy, prawda? I to, co my już robimy, jeśli chodzi o pracę u klientów, to jest na przykład kategoryzacja dokumentów. Tak? Na skrzynce wejściowej jesteśmy w stanie, prosty przykład. Ponieważ LLM-y już świetnie rozumieją dokumenty, mogą przeczytać, wywnioskować i sprawdzić, więc jest bardzo proste, żeby odciążyć ludzi, którzy teraz sortują, przekazują do departamentów, odciążyć ich z tej roboty i to pójdzie. Nawet jak ktoś się pomyli, napisze umowa, to de facto jest aneks, to że LLM to wyłapie. Czytając. Czytając, że nie, to nie jest umowa, to jest aneks do umowy, prawda? Tak, opisując te wszystkie rzeczy. Więc naprawdę jest sporo możliwości tego LLM-a, żeby zadziałać. No i oczywiście te wszystkie rzeczy na styku z klientem, bo teraz wchodzi już czat GPT-o 4o. Widzimy, że on jest jeszcze od strony tej głosowej, jeszcze nie wszedł. Widzieliśmy tylko zajawki, one jeszcze nie jest to uruchomione, ale już taka naturalna rozmowa, czyli mamy helpdeski, mamy reklamacje klientów, mamy jakieś procesy właśnie reklamacyjne czy zapytaniowe, które klient w zupełnie takiej prostej formie, tak? Może popytać, pogadać, to może zejść jako dokument do konkretnej firmy, do konkretnego departamentu, tam zostać przetworzony przez Webcon i zwrotnie dostać informacje klienta. Na pewno to ułatwia. Na pewno to ułatwia i też w tym duchu idziemy, tak? Żeby robić rzeczy tak, czynić te rzeczy też takie proste, jak tylko proste się da, ale nie zbyt proste, tak? Więc jak zejdziemy zbyt nisko, to będzie zbyt skomplikowane dla AI, ale w tych obszarach, co powiedziałeś, kategoryzacja, czy chociażby taki customer service na pierwszej linii, ten AI się w końcu domyśla, dobra, zadajesz mi trudne pytania, przełączyć do konsultanta, tak? Ale w takich prostych sprawach, to nie wiem, dzwonię do dostawcy 90% internetu. pewnie tak. I mówię, nie działa mi. No nie działa ci, to ci razu powiem, że ci nie działa, bo robimy tam linię jakąś, albo była awaria, albo coś. Ja mam odpowiedź, koparka zabrała ten internet. Po co połączenie jakieś telefoniczne i angażowanie osoby w rzeczach oczywistych, tak? Niech te oczywiste rzeczy robi AI, a te nieoczywiste, kreatywne ludzie, tak? Dokładnie tak. Jeszcze przez chwilę. A pytanie jeszcze kolejne miałem, tak jak mieliście podczas ostatnich zeszłorocznych warsztatów, mieliście taki pomysł, żeby urozmaicić to właśnie fizycznie warsztatami, czyli taką częścią praktyczną. Czy macie teraz coś takiego już w głowie, co dalej, jaki następny krok, którego na przykład teraz nie zmieściliście czasowo i co myślicie, kurczę, za rok, to super będzie jeszcze na naszych warsztatach jeszcze coś kolejnego wprowadzić? Ja myślę, że na pewno zapytamy klientów w ankiecie, czego im brakowało, bo to jest ważne, żeby nie tylko coś tam robić, ale też z głową i w porozumieniu. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych warsztatów. Być może będziemy bardziej dążyli do tego, żeby więcej tych aplikacji powstało, czyli pomyślimy, jak więcej takiego gotowego produktu dostarczyć. Ale myślę, że też dobrym pomysłem jest być może pokazanie właśnie takiej
integracji na przykład z AI-em, nie? Że przygotowanie wcześniej, bo tego jakby wszystkiego na warsztatach nie wyprodukują ludzie, którzy nie mają doświadczenia. To też musimy brać pod uwagę to, że przychodzą ludzie, którzy czasami pierwszy raz widzą webcona w Dokładnie. życiu i nie są wcale programistami, więc muszą poświęcić chwilę czasu na zrozumienie systemu. A chcą, prawda? Tak, ale przygotowanie takiego gotowego bloku, na przykład już skonfigurowanego LLM-a, który odpowie na przykład na pytania i wplecenie go w ten system, żeby zobaczyli faktyczny zwrot z inwestycji i biznes taki, który się tam kręci na jakimś formularzu, to myślę, że to jest fajne, nie? to Możemy na coś pewno takiego przygotować. Dobry spokojnie. pomysł i wpisuje się w trendy. A proszę. I wymyśliliśmy razem z Marcinem. To jeszcze jedno pytanie, takie trochę pół żartem, pół serio. Czy 4-godzinny tydzień pracy, nie 4-dniowy, 4-godzinny tydzień pracy za 5 lat w Waszych działkach jest możliwy? Tyle roboty. Marcin. A kiedy odpoczynek? No dobrze, 4 godziny. To Wiem. ja powiem tak przewrotnie. Jeśli zautomatyzujemy robotę, którą mamy teraz, to tak. To jest do zrobienia, tylko że pamiętajmy o tym, że jakby cały rynek i nasi szefowie zadbają, żeby nam dołożyć drugie 4 godziny tej roboty, której do tej pory nie mieliśmy, więc podejrzewam, że dalej będziemy pracowali 8 godzin, tylko że będziemy wytwarzali Czy na to przykład będzie- 2 razy więcej czy 10 razy więcej efektu. Nie? To może być też jakiś wolontariat, to może być praca twórcza, prawda? Bo Tak. zawsze mówimy, że nie mamy czasu na pracę twórczą, że ta nasza operatywka nas tak po prostu zajeżdża, że myślenie strategiczne jest niezrobione, tak? Bo żyjemy tu i teraz i dowozimy cele tu i teraz, prawda? Więc to jest to też na pewno przestrzeń, którą nam ta automatyzacja AI daje na to, żeby ją odpowiednio zagospodarować. No Tak. pytanie, czy pójdziemy właśnie w jeszcze więcej operatywki, czy jednak ktoś się zastanowi, dobra, trzeba te taczki zatrzymać i je załadować, tak? Nie ganiać z pustymi taczkami. Zobaczymy, bo globalny nacisk jest ogromny. Nie? Zobaczcie na Chiny, Indie, które startują też z automatyzacją, ale z ogromną ilością możliwej pracy ludzkiej, zasobów, które mają, Tak, za mimo bardzo tego. niskie ceny Mimo i z ogromną tego. pracowitością i głodem na zdobycie rynku. Nie? Więc ciśnienie będzie ogromne. No bo to chyba też jest w tym ten jakiś taki strategiczny cel, tak? Żeby rosnąć nie tylko przez konkurencję tanią Tak. siłą roboczą, Tak. co dla niektórych państw pewnie Polska też do nich należała, a Tak. może jeszcze należy konkurować, ale tym know-how, tak? Tak, Czyli dokładnie. patrząc na ten polski biznes i rynek IT, który się rozwija i łącznie z naszymi własnymi modelami AI-owymi, no myślę, że też będziemy w tym kierunku szli, tak? Zdecydowanie tak. Na pewno ceną za godzinę nie wygramy. Nie? To jakby Nigdy. z globalnym południem. Nie? To jest pewne. A gdzie teraz jest dolina AI-owa, tak jak Dolina Krzemowa była? Tam idzie Krzemowa? Cały czas tak, nie? Cały czas tak, a teraz pamiętajmy o tym, że jesteśmy trochę w bańce w zachodniej, nie? Tak. Czyli my widzimy te systemy, które są na zachodzie i w Stanach, no i nie ma się co oszukiwać, Stany tu są 100 kilometrów przed Europą, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy AI-owe, natomiast Chiny rozwijają równolegle potężny system i moim zdaniem my nie dotykamy, bo duża część z tych systemów jest zablokowana albo tylko na rynki Azji. Natomiast jak zobaczycie sobie, jakby my rozmawiamy na przykład, jeśli chodzi o system chmurowy, AWS-a, Microsoft i te nasze takie, te zabawki, i Google'a, które się tu bawimy. Natomiast jak pogadacie z Azją, tam są Alibaby, inne systemy, chmury, które na rynku Nie azjatyckim, tykają nas, a tam są popularne. o prawda? których większość ludzi nie wie. I tak samo wygląda z AI-ami, tak, na tym rynku. To na pewno, no mówi się zresztą tak, że dane to są nową ropą naftową, Tak. tak? I teraz tak trochę rozwijamy ten temat, ale ciężko tego nie powiedzieć. No, jeżeli dane są nową ropą naftową, to najwięcej z danych, tam jest najwięcej ludzi, najwięcej informatyzacji, tak? Czyli jesteśmy znowu południe, czyli Azja i południe globalne, tak? Czyli Indie, Chiny, tam jest najwięcej ludzi, tam jest najwięcej smartfonów, tam tych ludzi najwięcej generuje danych. I owszem, to jest ta nowa ropa, na której tamte gospodarki na pewno rosną i rosnąć będą. No pytanie, czy to jest dla nas surowiec, ponieważ no, wiemy o tym, że od tego, jak będzie działał algorytm, od jakich danych wprowadzimy, jakie dane zasilimy LLM-a, jakimi danymi zasilimy LLM-a, tak będzie działał algorytm. Tak? Więc jeżeli podamy mu dane z Indii, z Chin, z globalnego południa, no to będzie wydawało mu się, że na przykład w zachodniej Europie to tak się właśnie ludzie zachowują, co może być
taką halucynacją, tak? Tak. Zupełnie inny rok kalendarzowy, zupełnie inna kultura, inne święta. On być może tego nawet nie zauważy, że u Inna nas kultura, jeszcze inna jednak kultura pracy, jakby dużo aspektów jest różnych. cała masa, tak? Więc to jest jakaś taka rzecz, która nie wiem, czy będziemy to mogli wykorzystać. No, jak to zuniwersalizować, tak? Żeby to był taki jeden AI dla wszystkich. Myślę, że to jest jakieś takie wyzwanie, tak? Jak to odsiewać te halucynacje, tak? Bo my zrobiliśmy jaja, super, no ale on ma halucynacje, to go douczmy. No dobra, no to w Indiach działa, nie? A w Europie, kurczę, znowu ma halucynacje. To będzie ciekawa wycieczka. Natomiast myślę, że ten wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o część tą AI-ową, to tylko na lepsze. Nie? Jakby patrząc na modele, które wchodzą, na sposób interakcji, na kontekstowość i szerokość i na szybkość jakby pojawiania się nowych, to jedziemy z góry na dopalaczach rakietowych. Nie? To Tak. tam dzieje się. Tak, no. I Ciężko będzie się bez nowych działo. technologii żyć, prawda? Tak. No, to jest... Ja czekam na asystentkę zamiast Siri, żeby mógł pogadać AI-owo i dostać informacje. Wiemy, że za chwilę Android dostanie taką AI-ową asystentkę, nie? Na Gemini'u, więc myślę, że Tak. tutaj też będzie ciekawy rozwój taki osobisty. Tak, ale jak to szybko jedzie. Jeszcze niedawno był BART, już jest Gemini, już jest kolejna wersja. To Tak, jest tak, po prostu tak. niesamowite. Ten rok nie minął. Rok nie minął, no. No, to